Dzień dobry. Przyjechaliśmy do Pustkowa, niewielkiej miejscowości nad Bałtykiem. Zrobimy tu spacer po mojej pętli ulicami Spacerową, Słoneczną, Magdaleny i Nadmorską. Zobaczymy zaskakującą atrakcję tej miejscowości, a co to będzie, zobaczycie za chwilę. Zapraszam na spacer z nami po tej miejscowości. Pustkowo to niewielka, ale niezwykle urokliwa miejscowość położona nad Morzem Bałtyckim. To idealne miejsce dla tych, którzy pragną odpoczynku w ciszy i bliskości natury, ale jednocześnie chcą korzystać z nadmorskich atrakcji. Pustkowo zachwyca plażą, malowniczymi krajobrazami nadmorskimi i kameralną atmosferą, która sprawia, że wielu turystów chętnie tu wraca. Przez Pustkowo przebiega Velo Baltica, czyli część międzynarodowej trasy rowerowej Eurovelo 10. Miłośnicy dwóch kółek mogą wybrać się na przejażdżkę w stronę Rewala, Trzęsacza czy Pobierowa, podziwiając po drodze klifowe wybrzeże i piękne sosnowe lasy nadmorskie. Choć Pustkowo jest niewielkie, można tutaj znaleźć przytulne kawiarnie i restauracje serwujące świeże ryby oraz regionalne specjały. Jeśli chodzi o rys historyczny tej miejscowości, to pierwsze wzmianki o Pustkowie pochodzą z dokumentów z 1159 roku, co pozwala przypuszczać, iż osada ta jest najstarszą z całej gminy Rewal. Początkowo mieszkali tu tylko chłopi, w XVII wieku pojawili się pierwsi rybacy, a w XVIII wieku ceglarz. Wczasowicze zaczęli tu przyjeżdżać dopiero na przełomie XIX i XX wieku. W 1904 roku otworzono pierwszą karczmę i domy gościnne. Po II wojnie światowej 11 maja 1947 roku w Pustkowie osiedlili się pierwsi stali mieszkańcy. Obecnie wieś liczy około 135 stałych mieszkańców. Tymczasem doszliśmy do centrum wsi. Widzieliśmy staw, park, kościół filialny. Za chwilę zobaczymy plac zabaw dla dzieci. Pustkowo to idealne miejsce dla tych, którzy szukają odpoczynku w harmonii z naturą, z dala od tłumów, ale wciąż z dostępem do ciekawych atrakcji w sąsiednich miejscowościach. To mała nadmorska perełka, do której warto wracać o każdej porze roku. Najlepszy czas na odwiedzenie Pustkowa to oczywiście lato, kiedy można w pełni korzystać z plaży, ciepłej wody i letnich atrakcji. Jednak wiosna i jesień to także świetne pory roku na wizytę. Wtedy jest tu ciszej, a spacery po pustych plażach i wśród pachnących lasów sosnowych zazwyczaj dostarczają niezapomnianych wrażeń. Za chwilę dojdziemy do głównej atrakcji tej miejscowości, jaką jest Bałtycki Krzyż Nadziei. Jest on repliką krzyża na Giewoncie. Jest on jednak nieco wyższy i cięższy od swojego pierwowzoru. Budowę krzyża ukończono 14 maja 2007 roku. Jest on w symboliczny sposób powiązany z krzyżem na Giewoncie słowami papieża Jana Pawła II z 1987 roku. Jak wiatr wieje od Bałtyku po gór szczyty do krzyża na Giewoncie. Słowa te były inspiracją do powstania tego krzyża. Rozważano różne lokalizacje, m.in. w Trzęsaczu i Wisełce. Jednak były one według pomysłodawcy budowy tego krzyża zbyt dużo oddalone od linii brzegowej morza i ostatecznie znaleziono tę lokalizację w Pustkowie. Na placu przed krzyżem posadzono kilka szczególnych drzew, jak świerk Benedykta XVI, dąb Jana Pawła II i dąb papieża Franciszka.
Od 2009 roku odbywa się pielgrzymka od krzyża do krzyża. Jest to motocyklowa pielgrzymka z Pustkowa do Zakopanego. Tablice pamiątkowe po tych pielgrzymkach możemy oglądać przed krzyżem. Bezpośrednio za krzyżem znajduje się wyjście nad morze. Oczywiście idziemy je zobaczyć. Jednym z atutów Pustkowa jest szeroka, pieszczysta plaża, na której można odpocząć, pospacerować brzegiem morza lub podziwiać nadmorski krajobraz. To doskonałe miejsce na relaks, kąpiele słoneczne i długie spacery. Zobaczmy jeszcze widok na Bałtycki Krzyż Nadziei z lotu ptaka. Przy okazji możemy zobaczyć prawie całą wieś Pustkowo. Obok placu z Bałtyckim Krzyżem Nadziei znajduje się park. Cieszy się on wśród turystów dużą popularnością. Od maja 2013 roku park ma nazwę Park Przyjaciół Pustkowa. Park poświęcony jest wszystkim tym, którzy ukochali sobie tę niewielką, spokojną, nadmorską miejscowość. Wyjątkowość parku opiera się przede wszystkim na oryginalnym ułożeniu kostki brukowej, która przedstawia układ słoneczny. Na jego terenie rosną 2 26-metrowej wysokości wiązy szypułkowe. Przejdziemy się po parku, by je odnaleźć. Wiązy odnalezione, wychodzimy z parku i kierujemy się na miejsce rozpoczęcia tego filmu. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału, by nie pominąć następnych filmów o następnych uroczych polskich miejscowościach lub miejscach. Napisz komentarz i wciśnij łapkę w górę.